Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym rozdziale mangi 321Y, który zaczął przypominać dosłownie drugi sezon Breaking Bad. Heisenberg wynajął Jesse'ego i Saula Goodmana, żeby ci porwali Ojo, porwali Tambo i tak naprawdę nie porwali Kingi, bo Kinga z nimi współpracowała. Kinga tylko doprowadziła ich do tego miejsca, w którym okazuje się, że wszystko tak naprawdę było kłamstwem, było podstępem, było tak naprawdę. Bujon, ich piesek, który przypominał Majin Buu, został zapieczętowany w kokon, a Tambo został złapany za ogonek i teraz został zabrany przez kogo? Swojego ojca. Tak, dobrze słyszeliście, Heisenberg jest ojcem Tambo, więc Tambo tak naprawdę to jest Flynn. Kto nie oglądał Breaking Bad, to pewnie w ogóle nie rozumie tych nawiązań. Tak czy inaczej, zaczynamy walką Jesse'ego Pinkmana razem z Ojo. Ojo po prostu próbuje uratować Tambo, Jesse Pinkman próbuje zabić Ojo i generalnie to nie jest zbyt skomplikowana sprawa. Dalej wykrzykuje Jesse, wykrzykuje Ojo, a całą tę mangę możecie czytać na stronie Dragon Ball Multiverse. Zazwyczaj, tak jak już mówię, dawałem linki do opisu, ale YouTube mi wywala te linki do Multiverse. Jakiś czas temu po prostu wszystkie filmy z tymi linkami do Multiverse z jakiegoś powodu tam miały błędy, no nie? Więc po prostu sobie znajdźcie to na własną rękę. Autorem jest Goten-kun. Idziemy dalej. Goten-kun. Tak, a Ojo został pacnięty na ziemię, został rzucony na ziemię. Nie Ojo, Tambo. Wstawaj, Tambo, mówi ojciec do niego. Tambo nie może uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło. Zapomniałem dodać jeszcze jedną ważną rzecz. Oni, ci źli, mają prawdopodobnie ostatnią smoczą kulę i wykradli pozostałe 6 smoczych kul, na które ciężko musieli pracować nasi bohaterowie. 6 smoczych kul. Czas poznać prawdę, nagle odzywa się Heisenberg, ojciec Tambo. Twój udział w turnieju Tenkaichi Budokai wielce dopomógł mi cię dostać w moje ręce. Liczyłeś, że znajdziesz matkę, a ostatecznie odnalazłeś ojca. To jest raczej oczywiste, prawda, że skoro ojciec ma trzecie oko na czole i źle się wypowiadał na temat Saiyan, bo tutaj powiedział, że ta przeklęta rasa i te ogony i tak dalej, no to można raczej właśnie się domyślić. Ojciec jest z rasy Tenshinhana, matka jest Saiyanką, Tambo jest hybrydą, ale wygląda na to, że razem ojciec z matką mają złe kontakty, mimo tego, że mają dziecko, prawda? Dalej, nie turlaj się, wstawaj! Kim jesteś? Nazywam się Heisenberg. Odgrywam ważną rolę w społeczeństwie. Wspinałem się po drabinie społecznej szczebel po szczeblu, aż zostałem respektowanym zarządcą, ale nie zamierzam na tym poprzestać. Chcę zostać królem. Czyli urzędnik, tak? Zarządzać. On zarządza zasobami ludzkimi, tak? Czyli Jessim i Saulem Goodmanem. Czyli studiował zarządzanie, tak? Ze studiów zarządzania teoretycznie mógłbym pożartować, ale bliska mi osoba studiowała zarządzanie, także dzisiaj daruję. A smocze kule pomogą mi szybciej osiągnąć cel. A celem tym jest wykopać ze stanowiska obecnego króla idiotę. Ośmiesza nas. Z takim królem jak ja, świat szybko się poprawi. To jest mój obowiązek. On ma jakiś kompleks chyba Lighta z Death Note'a, prawda? Że on jest najważniejszy, że on został naznaczony przez niebiosa, żeby stać się królem albo jakimś władcą, że świat z nim będzie lepszy, bo jego wizja jest ta najlepsiejsza, prawda? Jego racja jest najmojsza. Jeśli będę zmuszony powziąć drastyczne kroki, by cel osiągnąć, zrobię to. Świat jest ważniejszy od ludzi pokroju Ojo. A także pokroju ciebie czy matki, mówi Heisenberg. No, proszę bardzo, mamy tutaj kompletnie wyłożone karty na stół, tylko on powiedział jeszcze w poprzednim rozdziale, że matkę zaraz Tambo spotka. Być może ona jest trzymana przez niego w niewoli, nie wiem. Co? Wykrzykuje Tambo. Co? Gdzie jest mama? Mówiłeś, że wiesz, gdzie jest. W rzeczy samej. Widzisz, rzecz w tym, że istnienie syna z nieprawego łoża, aż mi się przypomniał starter przerobiony Dema. Synu z nieprawego łoża. Musisz cały czas mówić o tym nieprawym łożu? Może przeszkodzić mojej karierze. Nie mogłem ryzykować, że twoja matka zdradzi nasz mały sekret. Musiałem więc podjąć pewne decyzje. Twoja matka nie będzie już stanowić dla mnie problemu. Zostałeś tylko ty. Wyślę cię na poszukiwania mamusi. Na tamten świat. Czyli matka nie żyje?
Heisenberg, ty gnoju! No to my całą tę mangę czytamy, szukamy jej, a ona jest ujemmy? To teraz trzeba zbierać smocze kule, żeby ją wskrzesić. Nie no, synu z nieprawego łoża, weź swojego ojca z nieprawego łoża załatw. A musisz o tym nieprawym łożu cały czas? Patrzcie, Tambo się dowiedział teraz. No szkoda mi chłopaka, kurde, no tyle przygód przeszedł, tyle się nacierpiał, tyle razy otarł się o śmierć, żeby teraz z ust swojego ojca, który się okazuje, że jest takim zwyrolem, dowiedzieć się, że matka nie żyje i to, że jeszcze pewnie on to jest odpowiedzialny za to? Rozumiem, to szokujące wieści. Wiedz, że to nie było wymierzone osobiście w ciebie. To byłeś ty. Tego dnia ty zaatakowałeś nasz dom! Jeden z moich zespołów, no tak, przecież ona została zaatakowana. Bro. Mała, nie płacz, bo to ja wiem, że to jest wzruszające. To ona została zaatakowana przez niego i kazała mu uciekać. Ja pierniczę. Jeden z moich zespołów specjalnych otrzymał zadanie likwidacji twojej matki i jej potomstwa. Ich misja powiodła się tylko częściowo. Dziś przyszedłem dokończyć zadanie. Ty zabiłeś moją mamę? Czyli to może być koniec tej mangi w takim razie, jeśli to tak wszystko tutaj się rozwiązuje? To może być ostatni rozdział. Sol, nie wtrącaj się. Tambo jest bardzo zły i zaatakuje mnie. Jest to zrozumiałe. Właśnie się dowiedział, że zaaranżowałem zabójstwo jego matki. To twoja ostatnia walka, Tambo. Umrzesz przed zachodem słońca. Ale śmiało, nie spinaj się. Jestem ci tę walkę winny. Podoba mi się to, jak tłumacz tutaj oddaje złowrogość tego człowieka. I jeszcze ma bliznę w kształcie X-a. Też jest umięśniony chłop. On jest jeszcze jak Luffy dosłownie. Wiedz jednak, że nie będę się powstrzymywał. Twoja ostatnia walka musi być widowiskowa. Ojciec Tambo ściąga płaszcz, odsłania potężną muskulaturę i bliznę, która zdobi jego klatkę i też ma na plecach jeszcze bliznę. Jestem ci to winny, synu. Zamknij się, wykrzykuje Tambo, który ze łzami w oczach rzuca się na swojego ojca. Wygląda na to, że poziomem mocy wyraźnie odstaje od swojego ojca, który jedną ręką blokuje zamaszyste kopnięcie chłopca, ale być może to jest też kwestia tego, że zmysły, jakby wiecie, IQ bitewne jest teraz zamglone przez emocje. Tambo powinien był się najpierw uspokoić, może jeszcze będzie miał ku temu okazję, może to... Chociaż zobaczcie, Tambo jest na tyle zwinny, że jest w stanie uniknąć łokcia wyprowadzanego przez swojego ojca i jeszcze kopie ojca w twarz. Bardzo dobrze, synu, twoje ruchy są bardzo płynne. Poznaję swoje geny. Dobrze korzystasz z 3 oczu, gratuluję. Nie mów tak do mnie, nie jestem twoim synem. Nigdy nie uznam cię za ojca, nienawidzę cię, wykrzykuje zrozpaczony Tambo, któremu autentycznie współczuję. Są fanowskie mangi, w których jest dużo emocji, ale postać Tambo wywołuje we mnie takie autentyczne współczucie, tak bym powiedział. No i co? Ojciec próbuje go zaatakować, ale Tambo chyba unika. Flash wygląda tak, jakby uniknął tego ciosu. Co, pojawi się za plecami, chyba? Kolejna manga, gdzie będzie pojawienie się za plecami? No bo gdzie? Pojawia się za plecami, ale Heisenberg też znika. Czy to technika po widoku? Czyli teraz Heisenberg pojawi się za plecami Tambo, który pojawił się za plecami? Chyba tak. Albo po prostu pojawił się gdzieś z boku. No dobrze. Tambo mimo wszystko został przechytrzony. No, to nie zmienia faktu, że próbował i że to było obiecujące. Zgaduję, że nie spodziewałeś się tego. Znam twoje techniki na pamięć. Jak tam Ożo sobie radzi w ogóle? Twoja matka nauczyła mnie wszystkich swoich technik. Była moją nauczycielką, tak ją poznałem, ale miałem też później innych nauczycieli, którzy nauczyli mnie szeregu innych technik. Zwłaszcza jeden z nich nauczył mnie niezwykle interesujących rzeczy, na przykład bukujutsu, czyli latanie. No widzimy, że Heisenberg potrafi latać. Najgorszy koszmar Henka. Latający Heisenberg. Sajanką była, no musiała być Sajanką, prawda? Co robisz? Pokażę ci zakres moich możliwości. Do Donpa. To on się jeszcze uczył w szkole żurawia w takim razie. W ogóle tak... Jakby zabrać jego czoło i tę brodę trochę przystrzyc, to jak Tao Pai Pai wygląda. No nie mam już figurek tutaj, mogę wam pokazać. Chciałem spojrzeć na Tao Pai Pai, ale... Niestety Tao Pai Pai jest schowany. Dodonpa jest wystrzelona w Tambo, który unika w ostatnim momencie tego ataku, ale tutaj nie może pozwolić sobie na chociażby chwilę
nieuwagi. No właśnie, ze względu na to, że Heisenberg nie ma zamiaru tutaj wyprowadzić jednego pojedynczego ciosu, prawda? Zawsze za jednym ciosem idzie kolejny. No i Tambo tym kolejnym niestety jest trafiony. Wielkie tumany kurzu, które wzniecają się gdzieś tam na górze, zwracają uwagę Orzo, który jest w trakcie walki z Jessim. Tambo! Wykrzykuje Orzo. Nim się nie przejmuj, skup się na naszej walce. Nic nie możesz dla swojego przyjaciela zrobić. Niestety pan Heisenberg nie może mu pozwolić przeżyć. Jesteście nienormalni, to tylko dziecko. Co jego śmierć może wam dać? Takim ludziom jak ty trudno by to zrozumieć. Nie ma to nic do rozumienia, po prostu jesteście szaleni. Nie jesteśmy mordercami, uwierz mi. Robimy wszystko, co ma wyższy cel. Pan Heisenberg po prostu musi zyskać dostęp do wyższych stanowisk. Tambo i jego matka byli balastem, hamulcami. Oni są zaślepieni jakąś władzą, stanowiskami, stołkami. Mówię przecież, jesteście szaleńcami. A ty ignorantem. W każdym razie, teraz wiesz za dużo, żebyś mógł przeżyć. Niestety wygląda na to, że w walce tutaj tych dwóch dżentelmenów, chociaż jednego dżentelmenem absolutnie nie nazywał. Jesse Pinkman to jest wyrachowany gnój, który zasługuje tutaj na porażkę z ręki Orzo albo z ręki kogokolwiek. No, tak czy siak, w tej walce wygląda na to, że Orzo przewagi nie ma. Mimo tego, że jest zwycięzcą Tenkaichi Budokai, Jesse ma znacznie chyba więcej asów w rękawie. Ostrzegałem, nie jestem amatorem. Łapie, nie martw się. Już i tak mnie nie zaskoczysz, odpowiada Orzo, który nie traci ducha walki. To mi się podoba. Moja kolej, żeby pokazać ci, na co mnie stać. Orzo tym razem ależ tu combination! Mała, czy ty to widzisz? Co to za kombinacja? Łokieć w ryj, kolanko w ryj. Okej, dobra, czekajcie. Telefon dzwoni. To tylko Heisenberg. Dzwoniła twoja mama, pytała, czemu jeszcze nie polajkowałeś tego filmu. No, dobra, zobaczmy, jak tam to dalej będzie wyglądać. Orzo tutaj po prostu zaciska zęby i zdziela Jesse'ego prosto w ryj. No i mogę cię tak prać jeszcze długo. Och, tak. Co? Kinga nie wyolbrzymiałam. Faktycznie jesteś straszliwym wojownikiem. Twoje ciosy są wspaniałe. Od dawna nie mierzyłem się z kimś tak silnym, więc gratuluję, mówi Orzo. Czyli on tu sugeruje, że jest silniejszy niż Tambo. Byłbyś mocnym asem w talii pana Heisenberga. Co o tym sądzisz? Mam nadzieję, że stroisz sobie żarty. Daleko mi do bycia świętoszkiem, ale wykluczam działania dla takich jak wasze. Choć spodziewałem się takiej odpowiedzi, to jednak mi przykro. A mogłem przekonać pana Heisenberga, by wziął cię z nami. Ale rozumiem twój punkt widzenia. Na twoim miejscu pewnie zrobiłbym tak samo. Ale mam pytanie. Czemu tak bardzo chcesz ocalić Tambo? To jest ten moment, w którym chyba Jesse się za bardzo zmęczył, więc stwierdził, że zagada Orzo, żeby trochę odpocząć. To prawda, że podążanie za kimś to nie jest raczej mój styl. Jestem samotnym wilkiem i przyznaję, że na początku poszedłem z nim tylko dlatego, że byłem spłukany i nie miałem nic lepszego do roboty. Ale powoli się przywiązałem do tego malca. Ma niezłą historię, sporo przeszedł. Po prostu musiałem mu pomóc. Ale wy jesteście zbyt samolubni, by to zrozumieć. Orzo tak naprawdę to jest dobry człowiek. Dobry gościu to jest. I dlatego mam zamiar cię pokonać i uratować go z rąk tego rzekomego ojca. Nie zostawię przyjaciół w potrzebie! Orzo! Tak jest! Zrób mu niezłe oro! Zrób mu oro Jackson! Kinga tu jedzie! Zobaczcie, widzimy Kingę, która jedzie i coś tam sobie wzdycha. Wkurza mnie to! Ty tam mordę zamknij. Sprzedałaś przyjaciół, kurwa. I jeszcze bulion zapieczętowany w kokonie. Pewna jesteś... jaka jesteś? Dumna z siebie? Pewnie nie. Kinga ostrzegała nas przed twoim specjalnym atakiem. A, Orzo tam już coś robił, prawda? Jakiegoś wielkiego kiblasta, co tam wszystkich zabił. Coś takiego było. Bakuhatsu, prawda? Ech, ta suka faktycznie wszystko wam powiedziała. No i co ci z tej wiedzy przyjdzie? Chcesz, żebym go użył? Czemu nie? Co? To samo pytam, co? Jesse się nie boi przyjąć tego kiblasta na twarz? Ja w rewanżu zaszczycę cię pokazaniem mojej najlepszej techniki. Aha, czyli będziecie się teraz sobie porównywać psioki, tak? Jeśli chcesz ocalić Tambo, musisz pokonać mnie szybko. Bakuhatsu to twoja jedyna szansa, gdyż nasze poziomy mocy są tak wyrównane, że tylko potężny atak może nas rozsądzić. Dziękuję za radę. Dziękuję za radę, panie Jesse. Dobrze, skoro sam prosisz, będziesz żałował. Jesse! Jesse! Puk, puk, puk. Jesse! Okej, Orzo się wścieka, zaczyna się wzmacniać, jego mięśnie pompują się. Staje pewnie na ziemi, tup. Lepiej się ciut odsunąć, fala uderzeniowa będzie straszna, mówi Jesse chyba sam do siebie. A nie, oni robią beam struggle, ale stoją 5 metrów od siebie. To się odsuńcie najpierw, co to będzie za beam struggle, jak wy będziecie tak blisko siebie? Bakuhatsu! Inazuma! Wykrzykuje Jesse. Nie no. Beam Struggle w tej mandze się nie spodziewałem. Nie mówcie mi, że to będzie Beam Struggle. I jesteśmy w takim momencie rozdziału, że akurat chciałem kończyć. No ale dobra, wezmę jeszcze, zobaczymy na następny kadr, jak to wygląda. Jeszcze jeden kadr zobaczymy, dobra? No i mamy Beam Struggle, ale nie ma zwycięzcy w tym wszystkim, nie wierzę. Beam Struggle w mandze
3, 2, 1, Y. Kto by się tego spodziewał? Tak czy siak, tak jak mówię, jesteśmy w drugiej części tego rozdziału. Ja sobie muszę zobaczyć, czy ten rozdział dalej będzie wychodził. W sumie tak sobie teraz zerknę, czy to dalej wychodzi. Nie, jest. Następna strona za jeden dzień. Okej, to obiecuję wam, że następny będzie dłuższy, dobra? Zobaczymy, kiedy on się skończy, ale w następnym omówimy sobie przynajmniej te 30, może 40, jak się akurat zobaczy stron, dobra? Jeśli mam być z wami kompletnie szczery, zostawiłem rower przypięty dość daleko od mojego domu, zapomniałem go odpiąć i teraz muszę po niego iść. Nie kłamię, to prawda. Mam nadzieję, że jeszcze tam stoi, dobra? Także tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie komentarz o treści rower i zostawcie lajka. Jeden like to jedna szansa więcej, że mój rower tam dalej stoi. Nie kłamię, nie wymyślam tego, naprawdę muszę iść po mój rower. Także tyle. Dziękuję wam za oglądanie i życzę wam wszystkiego dobrego, żeby wam roweru nie zabrali. Dziana!